Cześć! W dzisiejszym odcinku wybierzemy się do miejscowości Genoa, która z kilku powodów jest ciekawym punktem na mapie Stanów Zjednoczonych oraz Nevady. Jakie to punkty? Dowiecie się z dalszej części tego filmu. Zapraszam. Genoa położona jest w Nevadzie, w hrabstwie Douglas, na zachodnim krańcu Doliny Carson. Miasteczko znajduje się zaledwie 30 minut jazdy od jeziora Lake Tahoe. To jest około 20 mil bądź 32 km. 13 mil bądź 21 km od Carson City i 46 mil lub około 74 km od Reno. Czyni je to doskonałą okazją do odwiedzenia, jeśli akurat jesteście w pobliżu. To niewielkie miasteczko ma powierzchnię około 9 mil kwadratowych, co odpowiada 23 km², a populacja wynosi niecałe 1000 mieszkańców. Ja już jestem na miejscu i chciałbym zacząć troszeczkę od rysu historycznego. Genoa powstała w 1851 roku, czyli zaledwie 2 lata po wybuchu gorączki złota, o której mówię w innym moim filmie. Była pierwszą osadą na terytorium, które następnie stało się terytorium Nevady i pierwszą stolicą również Nevady aż do 1861 roku, kiedy przeniesiono ją do pobliskiego Carson City. Historia powstania miasta związana jest z pionierami mormonów, którzy przybyli tutaj w 1851 roku, kiedy to obecne miasto znajdowało się jeszcze na terytorium Utah. W 1851 roku John Rees przybył w te okolice z końmi, bydłem i zaledwie tuzinem wozów załadowanych zaopatrzeniem, aby założyć stałą placówkę handlową. Do 1852 roku ruch migracyjny przez ten obszar był duży i osada się rozrosła wtedy właśnie. Otwarto tutaj pocztę, zbudowano kuźnię i tartaki. Na początku osada miała nazwę Mormon Station, a w 1856 roku niejaki Orson Hyde zmienił nazwę właśnie na Genoa. I jak głosi legenda, Hyde podziwiał Krzysztofa Kolumba i tak nazwał miejscowość Genua na cześć jego miejsca urodzenia w Genui we Włoszech. No i właśnie tutaj taka mała różnica. Jest Genua we Włoszech, natomiast tutaj nazwę miejscowości wymawia się Genua. Kolejne lata to wzrost populacji. Osiedlają się tutaj głównie Duńczycy, Niemcy, ponieważ uznają dolinę za wspaniały obszar upraw. Osuszają tutejsze bagna, zrobić miejsce dla ranch bądź farm, które mogłyby rozpocząć produkcję siana, zbóż dla zwierząt gospodarskich. W pobliżu budowano również małe kuźnie, w których wytwarzano potrzebny sprzęt rolniczy. I mogłoby się wydawać, że w związku z tym, że Genua była pierwszą miejscowością na tych terenach, powinna się rozrosnąć przynajmniej do rozmiarów dzisiejszego Carson City bądź Reno. Niestety w 1910 roku miało tu miejsce chyba jedno z najważniejszych wydarzeń w historii tego miasta. Mianowicie pożar, który strawił jego większą część. Dokładnie 28 czerwca 1910 roku pożar wzniecił mieszkaniec domu dla biednych. Ten człowiek po prostu próbował pozbyć się pluskiew swojego materaca i wymyślił sobie, że pod swoim łóżkiem spali na patelni siarkę. No i spalił to, a razem z tym większą część miasta. To był właśnie punkt zwrotny w historii tego miasta. Po pożarze większość biznesów przeniosło się do pobliskich Minden bądź Gardnerville i tak można powiedzieć miasto podupadło.
Obecnie miasto liczy około 1000 mieszkańców, a my za chwilę zobaczymy, co ciekawego można tutaj zobaczyć po tych historycznych czasach. My obecnie znajdujemy się pod Mormon Station State Park and Museum i oryginalnie Mormon Station spłonęła właśnie w pożarze w 1910 roku. Odbudowano ją na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. Mieści się tu obecnie park stanowy oraz muzeum, jak sama nazwa wskazuje. Wejście do parku jest darmowe, natomiast wstęp do muzeum kosztuje $1. W opisie podam, gdzie można sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Chodźmy do środka, zobaczymy, co ciekawego można tutaj zobaczyć. Została tutaj odbudowana palisada. Oczywiście to wszystko to jest replika tego, co tutaj powstało w 1951 roku. Raz rzut na wejście od drugiej strony. Naprawdę bardzo ładny park. Można sobie tutaj wejść za darmo i odpocząć. I przy okazji poznać trochę historii Nevady. A tam mamy jakieś eksponaty. Chodźmy zobaczyć, co tam jest ciekawego. Zobaczcie, takimi wozami przybyli tutaj pierwsi mormońscy pionierzy na czele właśnie z Johnem Reesem. Tutaj jeszcze namiot, w jakim nocowali. Muszę przyznać, że chyba nie było za ciepło w nocy. Tutaj temperatury w dzień są dosyć wysokie, 30-35 stopni, czasami 40. Natomiast w nocy temperatura potrafi spaść do 0 lub nawet poniżej 0 stopni Celsjusza. Jeszcze raz rzut na obozowisko z tamtych czasów. I idziemy dalej. I to jest w zasadzie cały park, który należy do Muzeum Stanowego. My za chwilę wejdziemy do muzeum i zobaczymy, co tam jeszcze można ciekawego zobaczyć. Zanim wejdziemy do środka, zobaczmy, co jeszcze można zobaczyć na zewnątrz. Tutaj mamy pozostałość po kole do mielenia ziarna. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jest to wóz, można powiedzieć, strażacki. Na tym był nawinięty wąż. Jest to ręczny wóz, nie był ciągnięty przez konie, ponieważ jak wyczytałem, konie łatwo były płoszone przez właśnie taki wóz. Ciekawa sprawa. Tutaj mamy narzędzie do ostrzenia noży. I co jeszcze ciekawego? Wozy oczywiście z tamtych czasów. Kolejny wóz. I jak to nazwać? Log hauler, czyli taki wóz do przewożenia bali drewnianych. No i chodźmy do środka. Jesteśmy przed budynkiem muzeum. Nie wygląda to na duże. Wejście jest od zewnątrz. Zobaczymy, czy są podane godziny otwarcia. Jeśli nie, to na pewno znajdziecie je w linku pod filmem. Ok, wejście kosztuje $1, a dzieci poniżej 12 roku wchodzą za darmo.
Standardowo jak w każdym muzeum znajduje się tutaj mały sklepik z pamiątkami. No, zobaczmy co jeszcze. Broń z tamtego okresu. Na górze mamy 10 gauge double barrel shotgun. Następnie Hamilton 22, taka wiatróweczka prawie, że albo nasz KBKS. No i 8 gauge double barrel shotgun. Tutaj można się wpisać do księgi odwiedzających. I zobaczmy co jest dalej. Tutaj ciekawa sprawa. Zestaw wytrychów z tamtego czasu. Tutaj mamy narzędzia, podkowy. Maszyna do szycia. Więcej narzędzi, jakieś zestawy. I tutaj będzie ciekawa informacja. Bardziej osoba, o której za chwilę opowiem, jak wyjdę z muzeum. Snowshoe Thompson i jego narty. Ale historia o nim za chwilę. Co tu jeszcze z ciekawych rzeczy? Jakieś narzędzia rolnicze. Jest nawet pianino z tamtego okresu. Co jeszcze ciekawego? Eliza Mott. Jedna z pierwszych nauczycielek w Nevadzie. Tutaj widzimy, jak różne rzeczy były pakowane i przewożone w tamtych czasach, czyli mamy jakieś beans, czyli fasolki, sól, cukier, mąka. Jak mówiłem wcześniej, sprowadzali się tutaj Niemcy i Duńczycy, więc tu możemy zobaczyć jakieś modlitewniki z tamtego okresu. Tutaj znowu zastawa. Także małe muzeum, ale myślę, że za dolara warto zobaczyć. Okej. To jeszcze informacja, zanim biali ludzie opanowali te rejony, mieszkali tutaj Indianie z plemiona Washoe. Ale o tym może w innym filmie. Ok, wyszliśmy z muzeum. Chciałem Wam jeszcze pokazać park, w którym można sobie przyjść, odpocząć. Są tu altanki, są grille. Wszystko za darmo, oprócz dużej altany, którą można wynająć. I ludzie tutaj, z tego co wiem, wynajmują ją na jakieś wesela. Natomiast te wszystkie ławeczki i grille jest dostępne za free. Także fajne miejsce, żeby sobie odpocząć, spędzić dzień. Tam dalej jest ta duża altana właśnie. O, tej toalety również darmowe. Wszystko w cieniu, także tak jak dzisiaj nawet przy upale 35 stopni, bardzo, bardzo przyjemne miejsce, żeby spędzić chwilę. Tak jak mówiłem, duża altana jest dostępna, jeśli się za nią zapłaci. Jest tu duży grill i co ciekawe, jest też Wi-Fi. Ale Wi-Fi jest, z tego co widzę, to bezpłatne w całym parku.
Tam dalej, zaraz pójdziemy, są dostępne stoliki i grille dla wszystkich bezpłatnie. Tu są właśnie stoliki i grille dostępne dla wszystkich bezpłatnie. Grille oczywiście są węglowe, więc trzeba zabrać ze sobą swój węgiel drzewny, podpałkę i oczywiście jedzenie. Na końcu parku znajduje się kurnik. I ten kurnik powstał między 1920 a 1940 rokiem. No jeszcze rzut oka na park z drugiej strony. Tuż obok muzeum, czyli obok Mormon Station, znajduje się pomnik byłego mieszkańca Genoa, którego przed chwilą widzieliście w muzeum, zwanego Snowshoe Thompson. I z nim wiąże się również bardzo ciekawa historia. Snowshoe Thompson urodził się w Norwegii jako, nie wiem czy to dobrze wypowiem, John Trostenson Rue i przybył do Stanów Zjednoczonych około 1836 roku jako 9-latek. I on jest legendą Kalifornii i Nevady. W latach 1856 do 76, czyli przez 20 lat, ten człowiek dostarczał pocztę, lekarstwa, gazety i inne przedmioty pomiędzy Genoa a Placerville w Kalifornii. W linii prostej jest to około 55 mil, czyli prawie 90 km przez góry Sierra Nevada. Thompson w tamtych latach pokonywał tą trasę mniej więcej tym samym torem, jakim biegnie obecnie Highway 50 pomiędzy Placerville a South Lake Tahoe. W zimę, no to są góry Sierra Nevada, więc on pokonywał śnieg o głębokości między 6 a 15 metrów. Stawiał czoła zaspom śnieżnym, zamieciom. No jeszcze do tego dźwigał torbę pocztową przypiętą do pleców. Jej waga wynosiła między 13 a 23 kg. Także musiał mieć chłop parę, no ale był z Norwegii, także musiał być silny. No i co jeszcze ciekawe, poczta w tamtym czasie to był jedyny kontakt tak naprawdę Genui ze światem zewnętrznym, szczególnie podczas długich zimowych miesięcy. Jeszcze trochę o Thompsonie. Co najbardziej niezwykłego to właśnie jego odwaga przede wszystkim i wytrzymałość fizyczna. Jeździł na nartach, na tych długich nartach, które widzieliście przed chwilą w muzeum. Przemierzał te wysokie grzbiety gór Sierra i dla równowagi używał jedynie jednego kija. Tą wersję narciarstwa znał jeszcze z rodzimej Norwegii. Trasa na wschód, czyli z Placerville do Genoi, zajmowała mu około 3 dni, a podróż powrotna około 2 dni. Z takich ciekawostek jeszcze, on podobno nigdy nie miał przy sobie żadnego koca ani broni. Twierdził, że nigdy się nie zgubił, nawet podczas zamieci. I co jeszcze ciekawsze, za swoją pracę nigdy nie dostał żadnego wynagrodzenia. Ciekawe. Chyba nie za bardzo lubił spędzać czas z żoną. Tak jak wspominałem, pomnik Thompsona znajduje się przed muzeum Mormon Station. Dokładnie jest to na skrzyżowaniu ulic Genoa Lane i Jacks Valley. Podobno jego grób również znajduje się tutaj na miejscowym cmentarzu. Jeśli dam radę, to podjadę, zobaczymy, czy damy radę go znaleźć. To jeszcze rzut na skrzyżowanie, o którym przed chwilą mówiłem. I za chwilę pójdziemy zobaczyć sobie kościół, też z tamtego okresu.
Jesteśmy obecnie przed kościołem, który znajduje się na Nixon Street, 182 Nixon Street dokładnie. Także też ciekawy punkt na mapie. Nieduży kościółek zbudowany w 1859 roku. To wygląda. I msze odbywają się w niedzielę o godzinie 10 i wszyscy są zaproszeni. Cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, na skrzyżowaniu tych samych ulic. I tutaj po drugiej stronie jest pomnik pani Lillian Virgin Finnegan. I z nią też wiąże się ciekawa historia. Tutaj do 1919 roku nie było oświetlenia ulicznego. No i ta pani sobie wymyśliła, że zorganizuje imprezę, właśnie żeby zebrać fundusze na budowę tych latarni. Całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Latarnie powstały, także od tamtego czasu mieszkańcy mają oświetlenie na ulicach, pewnie już teraz jest zmodernizowane. Natomiast od tamtej pory co roku, mniej więcej pod koniec września, odbywa się tutaj tak zwany Candy Dance, właśnie na cześć tego przedsięwzięcia. Więc jeśli akurat będziecie tutaj w okolicach września, warto sobie zaplanować tak urlop bądź zwiedzanie, żeby ten właśnie Candy Dance odwiedzić. Tutaj to miasteczko jest wtedy zamknięte, jest kupa straganów, kupa różnych imprez ciekawych, także naprawdę polecam. Ok, teraz przejdziemy się uliczką Jacks Valley Road w kierunku południowym. Tutaj też jest kilka ciekawych zabudowań z tamtego okresu. Zobaczymy sobie, co ciekawego tu można zobaczyć. Znajdujemy się dalej na Jacks Valley Road, albo również zwaną tutaj Main Street. Jesteśmy przed Town Hall, Genoa Town Hall, i ten budynek powstał w 1886 roku, pierwotnie jako Raycraft Dance Hall. Co ciekawe, tutaj w sali nadal odbywa się wiele wydarzeń, no i oczywiście spotyka się tutaj tutejsza społeczność. Chyba jest jakaś impreza w środku. Zobaczmy, co tam jest. Oj, przeszedłem na drugą stronę. Idziemy zobaczyć, co to za impreza. O, chyba jakieś wesele. No nie będziemy przeszkadzać. No ale zobaczcie, jakie widoczki. Po drugiej stronie tych gór jest Lake Tahoe. Pięknie. Na koniec zostawiłem bardzo ciekawą rzecz, perełkę. Jest to bar, Genoa Bar and Saloon. Czemu uważam, że jest to perełka? Jest to pierwszy i najstarszy bar w Nevadzie. On powstał w 1853 roku, czyli jakieś 11 lat przed tym w ogóle, jak Nevada oficjalnie stała się stanem.
Co jeszcze ciekawego, to w tym barze bywały takie postaci jak Mark Twain, Teddy Roosevelt i John Wayne. Bar działa do dzisiaj. Jak widać, tętni życiem. A my zaraz wejdziemy, zobaczymy w środku, jak to wygląda. Może nawet napijemy się piwka, bezalkoholowego oczywiście. 1853. O, miło rzeźbienie. O, jest klimacie. $6. Yep. Ja zamówiłem piwko bezalkoholowe. Thank you. There we go. Thank you. Piwko bezalkoholowe zamówione. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest sobota, godzina 3:30. Bar tętni życiem. To jest definitywnie miejsce warte odwiedzenia. To jest klimat, warto odwiedzić to miejsce. Na zewnątrz też całkiem ciekawie. Zobaczmy z drugiej strony. No dobra, zobaczmy jeszcze, jak to wygląda na zewnątrz. Można sobie tutaj też usiąść. Jest trochę cienia, są miejsca, także super. No i tam mgiełka. Super sprawa. Znajdujemy się przed wjazdem w zasadzie na cmentarz Genoa. Jak widać, cmentarz powstał w 1865 roku. I na cmentarzu
Znaleźliśmy, spotkaliśmy bardziej sarenkę. Udało się znaleźć. Grób Snowshoe Thompson leży u podnóża gór Sierra Nevada. Co ciekawe, Thompson zmarł w 1876 roku, czyli można powiedzieć rok prawdopodobnie w czasie pełnienia swojej służby. A tutaj na dole, jak widzicie, znajduje się samochód Poczty Amerykańskiej. I to by było tyle na dzisiaj. Słowem podsumowania, warto czy nie warto? Według mnie warto, szczególnie jeśli jesteście w Lake Tahoe lub w okolicy Reno, Carson City. Jeśli jesteście w tych okolicach, to na pewno jest to punkt, który trzeba odwiedzić. Punkt historyczny, pierwsza osada, jak wcześniej mówiłem. Ciekawa postać, czyli Snowshoe Thompson. No i najstarszy bar w Nevadzie. Dzięki za dzisiaj. Jeśli podoba Wam się materiał, jeśli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i do zobaczenia w następnym materiale. Pozdrawiam.